Poranek był chłodny. Na peronie stało jedynie kilka osób równie zmarzniętych i zaspanych jak ja. Tory spowijała gęsta mgła, a w oddali widać było mdłe punkciki świateł. Powietrze przeszył gwizd lokomotywy wtłaczającej się na peron. Wnętrze wagonu wypełniał nieprzyjemny zapach, jak z noclegowni dla bezdomnych. Dobrze, że chociaż było ciepło. Pociągiem przyjemnie kołysało, a ciepło działało na mnie usypiająco. Nagle zarzuciło wagonem w bok. W ostatniej chwili chwyciłam się barierki, aby nie upaść. Lampa na chwilę zgasła. A kiedy ponownie rozświetliła przestrzeń, w odbiciu zobaczyłam swoją twarz, dziwnie skrzywioną, jakby mnie coś bolało. I dopiero po chwili zorientowałam się, że nie jestem sama. Po przeciwległej stronie przejścia między przedziałami przy drugich drzwiach stała kobieta. Miała siwo-białe do ramion włosy i przybrudzony błotem szary płaszcz. Zdziwiłam się, ponieważ nie widziałam, kiedy tu weszła. Mogłabym przysiąc, że jeszcze 5 minut temu byłam tutaj zupełnie sama. Kobieta spojrzała na mnie. Miała szaro-bladą twarz. Nie tyle pozbawioną makijażu, ale jakby całkowicie wypłukaną z wszelkich żywych kolorów. Patrzyła na mnie tak intensywnie, że niemal przewiercała mnie wzrokiem na wylot. Zmieszałam się, dlatego szybko odwróciłam się do niej tyłem. Poczułam lęk, kiedy za oszklanymi drzwiami odbijała się moja sylwetka oraz pusta przestrzeń za mną. Szybko zerknęłam przez ramię. Była tam. Kobieta widmo nadal stała w rogu przy drzwiach, kołysząc się razem z wagonem. Zacisnęłam palce wokół zimnej, odrapanej barierki i wbiłam wzrok w przesuwający się krajobraz. O nim teraz próbowałam myśleć. O mijanych domach, polach, wiaduktach. Z głośników zabrzmiał komunikat następnej stacji. Tutaj miałam wysiąść. Gdy pociągiem szarpnęło, omal nie upuściłam torebki z rąk. Przycisnęłam ją nerwowo do siebie i cała spięta czekałam, aż otworzą się drzwi. Pociąg wydawał dziwne odgłosy, jakby sapał zmęczony po długiej podróży. Kiedy drzwi w końcu się otworzyły, wypadłam na zewnątrz. Śpieszący się podróżni omijali mnie jak woda kamień, gdyż stałam jak słup na środku peronu. Rozejrzałam się wokół, szukając wzrokiem bladej kobiety widma. Powinna się wyróżniać, ale nie mogłam jej wypatrzeć. Może nie wysiadła? Wzięłam głęboki oddech i opuściłam dworzec. Moją spoconą twarz owionął zimny wiatr. Od razu poczułam się lepiej, jakbym obudziła się z koszmarnego snu. Dalej wszystko toczyło się tak, jak powinno. Dotarłam do pracy i rzuciłam się w wir obowiązków, powoli zapominając o porannym incydencie. Z pracy odebrał mnie mąż, dzięki czemu uniknęłam podróży powrotnej pociągiem. Mąż przepraszał, że rano nie mógł mnie zawieźć i wyznał, że jutro także będę musiała dotrzeć sama do pracy. Odpowiedziałam, żeby dał sobie spokój, w końcu jestem już dużą dziewczynką. Po pracowitym dniu zdarzenie z pociągiem wydawało mi się już tak odległe i nierealne, że nie powiedziałam o nim mężowi, bo niby o czym tu mówić. Kiedy jednak następnego dnia rano się obudziłam i uświadomiłam sobie, że znów czeka mnie podróż pociągiem, poczułam niepokój. Szykując się do wyjścia, obmyśliłam sobie, że tym razem zamiast stać w przejściu, usiądę, a jeśli ktoś się do mnie dosiądzie, tym lepiej, przynajmniej będzie raźniej. Z początku miałam wrażenie, że wszystko rozgrywa się dokładnie tak jak wczoraj. Te same osoby, ten sam komunikat z głośnika i welon mgły ciągnący się za wagonami, aż coś się zmieniło. Tuż przede mną, jakby wyrosła spod ziemi, pojawiła się kobieta w szarym płaszczu. Znieruchomiałam i wpatrywałam się w tył jej sylwetki, aż nadjechał mój pociąg. Kobieta wolno odwróciła się w moją stronę. Spojrzałam w jej bladą twarz i wypłowiałe, szare oczy. Gwizd przeciął powietrze, a kobieta ruszyła wprost pod nadjeżdżający pociąg. Bez namysłu skoczyłam za nią, żeby chwycić ją za płaszcz, ale to ktoś mnie złapał za ramiona i przytrzymał. Krzyknęłam, patrząc jak kobieta znika pod kołami.
Na peron i ludzi tam stojących prysnęły strugi krwi, strzępy tkanek, lecz na nikim nie zrobiło to wrażenia. Jedna z kobiet spojrzała w górę, jakby spodziewała się deszczu, a potem starła z policzka czerwoną kroplę. Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Cała się trzęsłam. Strażnik kolei popchnął mnie na stojącą niedaleko ławkę i z wyrzutem zapytał, co wyprawiam. Spojrzałam na lokomotywę, która zatrzymała się na stacji. Nikt nie wołał, nikt nie szukał pod kołami tego, co zostało z zabójczyni. Czy ja zwariowałam? A może to sen? Uszczypnęłam się. Zabolało. Chciała się pani zabić, czy co? Burczał strażnik, podczas gdy ja siedziałam na ławce, próbując dojść do siebie. Pasażerowie wsiedli do pociągu i drzwi zamknęły się. Przeciągły gwizd zdawał się rozsadzać mi czaszkę i na chwilę zrobiło mi się ciemno przed oczami. Kiedy tylko doszłam do siebie, wybrałam numer do szefowej i oznajmiłam, że dziś nie przyjdę do pracy, bo źle się czuję. Mój mąż musiał się urwać z pracy, a gdy zjawił się pół godziny później, bez słów rzuciła mu się w ramiona. Przed oczami wciąż miałam tę scenę, jak blada kobieta odwraca bladą twarz, a potem skacze pod pociąg. I ta krew. Cały czas to widziałam, kiedy spojrzałam w tamtym kierunku. Wiem, że nigdy już tam nie wrócę. Może kiedyś jakaś kobieta popełniła tam samobójstwo, może Sokista też miał w pamięci tamto zdarzenie. Do dziś tego nie sprawdziłam. Za bardzo się boję. Wolę żyć w przekonaniu, że to wszystko po prostu mi się przywidziało. Pracowałam w niewielkim kinie, ale w piątkowe wieczory obłożenie było bardzo duże. Koleżanka, która była wtedy ze mną na zmianie, musiała wyjść wcześniej, więc zostałam sama. Nie pierwszy raz jako ostatnia wychodziłam z kina. Kiedy za ostatnią osobą zamknęły się drzwi, odetchnęłam z ulgą. Nie musiałam się nigdzie spieszyć. Mąż wyjechał w delegację, więc i tak będę wracać do pustego i cichego mieszkania. Ruszyłam za kontuar, aby rozliczyć utarg. Kino tonęło w półmroku. Lubiłam ten intymny klimat. Sięgnęłam po ściereczkę, żeby przetrzeć sofy w małym holu, kiedy coś usłyszałam. Czerwone lampki zamrugały jakby ostrzegawczo. Drgnęłam nerwowo i ściereczka wyślizgnęła mi się z palców i upadła na podłogę. W jednej z sal rozbrzmiewała przytłumiona muzyka. Pokręciłam głową. Pewnie tylko mi się wydawało. Może w uszach mi gra, ale nie, muzyka wciąż płynęła. Rozpoznałam dźwięk jednego z emitowanych tego dnia filmów. To był najnowszy horror, w którym bohater pastwił się nad swoimi ofiarami, a potem z zimną krwią je mordował. Poczułam, że robi mi się słabo. Nagle ten swojski, intymny klimat wydał mi się obcy, wrogi, niemal przerażający. Nogi miałam jak z waty, kiedy ruszyłam w stronę włącznika światła. Miałam nadzieję, że kiedy ujrzę wszystko w ostrym świetle, nabiorę odwagi. Nie działa. Jęknęłam, wciskając przycisk raz za razem. Czemu nie działa? Serce waliło mi jak oszalałe, a na skroniach poczułam krople potu. Przez głowę przetaczały się setki myśli na sekundę. Jeśli ktoś robi sobie ze mnie jaja, to gorzko tego pożałuje, powiedziałam na głos. Muzyka ciągle grała, powtarzając się jak odtwarzany w kółko w przeklętej pętli utwór. Wysokie, piskliwe dźwięki skrzypiec zdawały się wwiercać w czaszkę. W uszach mi szumiało, a skronie pulsowały. Przed oczami miałam kadr z makabrycznego filmu. Kiedy to w takt ścieżki dźwiękowej morderca zsunął nożem po szyi ofiary. Ostrożnie przesuwałam się ku sali, z której płynęła ta złowroga muzyka. To na pewno jakaś awaria, przekonywałam samą siebie. Ciężkie drzwi zaskrzypiały. Otworzyłam je tak, abym mogła niepostrzeżenie wsunąć się do środka. Nie miałam pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi, ale każdą komórką ciała wyczuwałam czyjąś obecność. Poczułam obezwładniający lęk, kiedy już znalazłam się w pogrążonej w zupełnych ciemnościach sali. Starałam się nie panikować. Muzyka przybierała na sile, a ja na oślep szukałam włącznika światła. Próbowałam raz, drugi, trzeci. Nic z tego. Światło nie rozbłysło. Mój umysł zalewała fala strachu, która nie pozwalała logicznie myśleć. W tamtej chwili nie miałam pojęcia, co powinnam robić. Wokół mnie panowała gęsta jak smoła ciemność.
Postąpiłam kilka niezdarnych kroków, jakbym szła po linie nad przepaścią. Starałam się rozejrzeć dookoła, ale zupełnie nic nie mogłam dostrzec. Wytężyłam wzrok i odniosłam wrażenie, że coś mignęło w ciemnościach, jakby ktoś przemknął pomiędzy rzędami foteli. Jezus Maria! Podskoczyłam, jak tylko za moimi plecami coś huknęło. Upadłam na kolana, skuliłam się i instynktownie zakryłam głowę rękami. Dopiero po chwili zorientowałam się, że to drzwi się zatrzasnęły. Kilka sekund później zalało ostre światło. Uniosłam głowę i zobaczyłam rozświetlony kinowy ekran. Patrzyłam z niedowierzaniem i narastającym przerażeniem. Na ekranie wyświetlały się obrazy z rozmieszczonych na terenie kina kamer monitoringu. Co chwilę ekran pokrywały czarne i szare plamy, jakby były zakłócenia. Chwilę mi zajęło, zanim zorientowałam się, że każda wyświetlana scena pokazuje mnie za kontuarem, podającą klientowi popcorn i krzątającą się po korytarzu. Siedziałam na podłodze, nie mając siły wstać, uciekać. Byłam przekonana, że zaraz padnę ofiarą jakiegoś psychopaty. Zaczęłam płakać na myśl o tym, że spędzę w tym kinie ostatnie chwile mojego życia. W głowie znów zaczęły mi się przewijać sceny z horroru. Żałowałam, że go obejrzałam. W najgorszych snach nie przypuszczałam, że mogę się znaleźć na miejscu ofiar. Nagle za moimi plecami zabrzmiał złowrogi rechot, a ja omal nie padłam na zawał. Mogłabym przysiąc, że na karku poczułam ciepły, wilgotny oddech. Zamarłam, starając się nie drgnąć, choć ze strachu cała się trzęsłam i nic nie mogłam na to poradzić. A potem coś we mnie pękło, jakbym przekroczyła granicę strachu. Skoro mogę tu siedzieć i czekać na śmierć, mogę też się ruszyć i zawalczyć. Tak czy siak zginę. Otrząsnęłam się z letargu i podpełzłam do drzwi. Pchnęłam je ramieniem, ale nawet nie drgły. Warknęłam ze złością i naparłam mocniej. Nic z tego. Nie chciałam za bardzo analizować całej tej sytuacji, ale scenariusz, jaki mnie czekał, nie będzie komedią romantyczną. Ścieżka dźwiękowa z najbardziej krwawego horroru, jaki kiedykolwiek widziałam. Moja sylwetka uchwycona w kamerach monitoringu, zamknięta sala kinowa, rechoczący, dyszący mi w kark psychol. Wypuść mnie, wypuść świrze, słyszysz? Wrzeszczałam. Zachłysnęłam się własnym krzykiem i zaczęło mi brakować tchu. Zdrętwiałam, kiedy po raz kolejny poczułam czyjąś obecność za swoimi plecami. Z mojego buntu nic nie zostało. Bałam się odwrócić, bałam się krzyknąć. Zapomniałam słów modlitwy. Chciałam zniknąć, wyparować. Oczami wyobraźni widziałam nagłówki jutrzejszych gazet piszących o masakrze w małym kinie. W jakimś zrywie panicznej odwagi ponownie naparłam ramieniem na drzwi. Boże, jęknęłam, upadając na podłogę. Za mną i wokół mnie zaległa cisza. Osłoniłam oczy dłonią, kiedy korytarz zalała fala ostrego światła z górnych lamp. Chryste, co tu się wyprawia? Podniosłam się i chwiejnym krokiem przeszłam do holu, a potem pobiegłam pędem do szatni. Nie pamiętam, jak znalazłam się w mieszkaniu. Wiem tylko, że zdjęłam kurtkę z wieszaka i nie oglądając się za siebie, wybiegłam na zewnątrz prosto w chłodną, orzeźwiającą noc. Nazajutrz powiedziałam koleżance, że nigdy więcej nie zostanę tutaj sama. No, zdecydowanie, odezwał się nagle kierownik, który nie wiem kiedy nagle pojawił się przede mną. Przejrzałem nagrania z monitoringu. Coś ty tu wyprawiała? Upiłaś się czymś? Parsknął śmiechem. Minęły już 3 lata, a ja do tej pory nie umiem wyjaśnić ani sobie, ani innym, co zaszło w tej ciemnej, dusznej, kinowej sali.